Hey, let's just give a hand to our worship team. Więc zaklaszmy na naszej ekipy uwielbiającej. I love that every Sunday we have a group of people that are bringing us into the presence of Ja God. kocham to, że każdej niedzieli mamy grupę ludzi, którzy przyprowadzają nas do obecności Bożej. So, and if you're not sure how to celebrate or express yourself in dance, Więc jeśli nie wiesz, jak świętować albo jak tańczyć, celebrować, so you can take some cues from Pastor Philip or Monica. I mean, możesz they wziąć have all parę these wskazówek different. od pastora Filipy albo od Moniki. It's really amazing to watch all of our singers up here, and they don't have anything around you don't have anything around your feet. To jest niesamowite patrzeć się na wokalistów, jak oni skaczą i bo wy nie macie Like nic these tutaj guys do wokół with all these siebie. chords. I would be terrified to be up here trying Ja to bym do był that. przerażony, żeby być tutaj i tak skakać jak oni. So thank you, worship team. Dziękuję wam, zespole. So I'm really excited today to talk about one of my favorite subjects. Jestem bardzo podekscytowany tym, że mogę dzisiaj się z wami dzielić z jednym z moich ulubionych tematów. And it's this idea that we are sons and daughters of God. I to jest to, że jesteśmy synami i córkami Boga. So, and if you look at our world today, it seems one of the biggest battles we have is with identity. I jeśli rozejrzymy się teraz na świecie, to jest taki problem, balans między tym właśnie, jeśli chodzi o tożsamość. You see it all over the place. You see it in our social media. Możemy to zobaczyć na social media. So there's only a certain way life looks, and that's the only way it should be. I pokazują właśnie, jak życie wygląda i to jest tylko jedyny sposób, w jaki to życie powinno wyglądać. So you see it in our politics, in our advertisements, you see it everywhere. Widzimy to w polityce, widzimy to w reklamie, wszędzie. So there's this battle for who are you as a person. Więc to jest taka bitwa dla ciebie, kim ty jesteś jako osoba. And I believe that it's the enemy's plan to try to steal our identity. I ja wierzę w to, że to jest taki plan przeciwnika, żeby ukraść naszą tożsamość. Because when he does that, then it limits what God can do through us. Bo jeśli on to zrobi, to wtedy to ogranicza to, co Bóg może zrobić przez nas. And that puts him in a place of authority. And how many of you know he doesn't have authority? I co sprawia, to, że on jest wtedy w tym miejscu autorytetu, a dobrze wiemy, że on tego autorytetu And nie when the ma. people of God stand up I kiedy Boży ludzie powstają, and know their identity, he doesn't stand a chance. więc i znają swoją tożsamość, wiemy wtedy, że wróg już nie ma szans. You know, you see this in the movies all the time. I widzimy to w filmach dosyć So często. yesterday, Brandy and I, we were talking to some friends from the U.S. Wczoraj Brandy i ja rozmawialiśmy z przyjaciółmi ze Stanów. And we were talking about a recent superhero movie. I rozmawialiśmy o takim filmie z bohaterów, super bohaterów. My wife does not like superhero movies, so we have not seen this Moja movie. żona nie lubi właśnie tego typu filmów, więc Everyone say, oh, nie because wszyscy powiecie teraz, yeah, poor Josiah. biedny Josiah. Yeah, it's so sad. Tak przykro nam So, bardzo. but if you follow the story of every superhero, it can go something like this. Ale jeśli tak podążacie za historią każdego superbohatera, to wygląda to tak. There's this being or this creature that has untapped potential to do good. Więc jest tam dana postać, która ma taki potencjał, żeby robić coś dobrego. And they don't know it yet. I jeszcze o tym nie wiedzą. And they don't know how to use the potential they have inside Nie of wiedzą, them. jak wykorzystać ten potencjał, który jest w nich. So then there's some villain, some enemy that arises, I nagle jakiś przeciwnik, wróg powstaje. and then they have somehow to tap into the identity to overcome the villain. Więc muszą wejść w tą swoją tożsamość, żeby przezwyciężyć wroga. You can think through every superhero movie. I That's możecie the to zobaczyć story. w każdym It's the filmie same story. o bohaterach. Jest ta sama historia. And they tell the same story over and over and I over za again każdym razem powtarzają jedną i to tą make samą billions historię. and billions of dollars. Zarabiając miliony dolarów. Because somewhere inside of us, we all have this desire Bo każdy z nas ma to pragnienie, to know our identity. żeby móc poznać swoją tożsamość. So last week, Pastor Magda, she started talking about some signs of if we are orphans or if we are sons. I tydzień temu pastor Magda właśnie mówiła nam o paru rzeczach, które mówimy o duchu sieroctwa i syna. So, and there's
sometimes there's these signs that can show us our mentality and our mindset. Czasami są takie znaki, które mogą nam pokazać tą mentalność nasz umysłu, o czym myślimy. And so today I want to expose some lies that we can believe. I dzisiaj chciałabym tak podkreślić parę kłamstw, które często wierzymy. About our relationship with God and our relationship with others. Jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem i relację z innymi. So, and I want to encourage you to come next week and the next couple of weeks. Więc zachęcam was, żebyście przyszli za tydzień i za parę kolejnych tygodni. Because we're going to really step into what it means to have a good father. Bo zrobimy taki krok do przodu i wejdziemy w to, żeby zobaczyć, jak dobry jest Bóg Ojciec. But also what that means as sons of God. Ale też co to oznacza jako Now, dla I synów need you to Bożych. understand, whenever I say the word son, it's a gender neutral term in the Bible. Więc kiedy mówię syn, to jest takie słowo neutralne, jeśli chodzi o płeć. Przepraszam. So whenever we're talking about it, we're applying the word son because of the culture that the Bible was written in. I kiedy to podkreślam i mówię syn, to jest przez to, że tak było napisane w kulturze też Biblii. So we can understand the power of what that means, okay? I żebyśmy mogli zrozumieć moc tego, co to oznacza. Okay? So, okay, now we started talking about this story in Luke 15. I love this story. I zaczęliśmy od historii w Łukasza 15. Ja ją bardzo lubię. And we're going to continue on with it here in a minute, but I want to just give you a retelling of the first part of the story. I wrócimy do tej historii, ale chciałbym wam tak odświeżyć, przypomnieć tą poprzednią część. So it's Jesus, he's telling this story of two sons. Więc Jezus powiedział historię o dwóch synach. He doesn't name the sons, so I think we should name the sons. Więc on nie nazwał ich po imieniu, więc my powinniśmy im nadać So we're imiona. going to call the older son Pavel, Więc starszy syn będzie Paweł, and we're calling the younger son Janusz. a drugi syn młodszy syn będzie Januszem. So we've been talking about a mythical Janusz in some of our Więc będziemy meetings. mogli mówić o Januszach tutaj na naszym spotkaniu. So the first part of the story talks about the younger son Janusz. Więc pierwsza część historii mówi o młodszym synu Januszu. So, and whenever he became an age of what was considered a man in Jewish culture, Więc w momencie, kiedy on doszedł do takiego męskiego wieku w kulturze żydowskiej, which was around the age of 30, więc to było około wieku 30 lat, a son had the right to ask for his inheritance when he became a więc on man. miał prawo do tego, żeby poprosić i wziąć swój majątek. So the younger son, Janusz, Więc młodszy syn Janusz, so he said, "Hey, I want my inheritance, więc Dad." powiedział, hej, tato, ja chcę mój majątek, dziedzictwo. And so his dad, being a good father, gives him his inheritance. Więc jego ojciec był dobrym ojcem i przekazał mu jego So now he dziedzictwo. then takes all of the wealth that his father had given Więc him. cały ten majątek, ten dobrobyt, który miał, wziął ze sobą. He takes those resources and leaves his dad and his Wziął to family. wszystko i zostawił swojego ojca i rodzinę. And he goes and spends it on a worldly life, an immoral lifestyle, Więc zaczął wydawać te pieniądze na takie niemoralne życie, so that he can have a good time in his opinion. więc tylko po to, żeby mieć taki dobry czas w jego opinii. Eventually those resources run out Więc to całe źródło dochody, to wszystko się skończyło and he's left with nothing. i został z niczym. And the only job he can find I jedyną pracę, jaką mógł znaleźć, is cleaning the mess from pigs. więc to było sprzątanie tego brudu od świń. So, and if you know Jewish culture, this is even below, pigs are considered unclean animals. Więc jeśli znacie trochę kulturę żydowską, to już jest takie bardzo poniżej. So, to say that the younger son has found the bottom, Więc tak można powiedzieć, że ten młodszy syn znalazł się w dole and he's continuing to dole. dig, it's not going well. i nawet nie wiem, czy mogło być chyba gorzej. So he has Ale w this każdym razie- revelation. Tak, ale był na dnie, ale właśnie ciągle kopał. So he has this revelation. I dostał to objawienie. I can go back to my dad's house, Mogę wrócić do domu mojego ojca, and even his servants have a better life than I have. bo nawet jego słudzy mają lepsze życie niż ja mam. So I'm going to go back, Więc wrócę, and he comes back, and his dad sees him, więc wraca do swojego taty. and his dad accepts him back as a son, Aha, i tata go widzi and his dad accepts him back i as his son, akceptuje go jako syna.
And he throws him a big party. I urządza dla niego wielkie przyjęcie. Because his sons come home. Ponieważ jego syn wrócił do domu. And that's where we're going to pick up, okay? I tutaj teraz od tego zaczniemy. Because now enters Pavel. I później pojawia się Paweł. So this is the older son. I to jest starszy syn. So this is starting in verse 25. I w wersecie 25. Now the older son was out working in the fields when his brother comes home. W czasie, kiedy starszy syn pracował w polu, młodszy wrócił do domu. And as he approaches the house, he hears music of celebration and dancing. I kiedy był już niedaleko domu, usłyszał wesołą muzykę i taniec. So he calls over to one of his servants and asks, "Hey, what's happening?" Więc zawołał jednego ze sług i zapytał, co tu się dzieje. So now it's at this point we need to realize something. I w tym momencie musimy sobie zdać z czegoś sprawę. See, Jesus was using the story of these two sons to expose lies of a slave way of thinking. Więc Jezus przedstawił tę historię, żeby tak przedstawić, pokazać właśnie takie myślenie kłamstwa i myślenie niewolnika. If you understand Jesus and you understand grace, the first son makes sense. Więc jeśli rozumiesz Jezusa i rozumiesz łaskę, ten pierwszy syn miał sens. God's come to redeem and to restore us. Bóg przyszedł po to, żeby nas odnaleźć i odnowić. But the second son oftentimes is how we as believers can operate if we are not careful. A ten drugi syn to jest, to jest takie określenie nas wierzących, jeśli nie jesteśmy ostrożni. See, he didn't go live in the world. He actually stayed with his father. He was in his father's house. On nie żył w świecie, on został w domu swojego ojca i mieszkał z nim. Now, it's interesting. What is the son's first response whenever he hears a party happening in his house? I to jest bardzo ciekawe, jaka była ta pierwsza reakcja tego syna, kiedy się dowiedział, że w jego domu będzie impreza. It creates confusion in him. Takie zaniepokojenie to z nim He's not sure what's spowodowało. happening. Nie był pewien, co się dzieje. And so before, he doesn't even choose to go into his own house. Więc on nawet nie zdecydował, żeby wrócić do swojego własnego domu. He finds someone else to find out what's going on in his own On house. spotkał kogoś i się podpytywał, co się dzieje w jego domu. The first sign of a slave mentality. Więc pierwszy taki oznaka mentalności niewolnika. If there's celebration or joy in the house of God, it's a sign of concern. Więc jeśli to jest wtedy świętowanie albo radość, to jest taka oznaka niepewności. Have you ever noticed we're okay if someone is being touched by God? Więc czy zauważyliście, że czy czujemy się okej, kiedy widzimy, że ktoś jest dotykany przez And they Boga start crying i zaczynają because of płakać, God's presence. ponieważ przez Bożą But obecność. what happens when someone starts laughing Ale co się dzieje w momencie, kiedy ktoś zaczyna się and shows cieszyć, śmiać excitement? i pokazuje ekscytację? What do we do? Co my wtedy robimy? What do you think's going on over there? Co myślisz, co się tam dzieje teraz? Do you think they're just putting on a show? Myślisz, że tylko tak robią dla szopki? So I think this is just about them. Ja myślę, że tylko chodzi o nich. Because God is not good, right? Bo Bóg nie jest dobry, prawda? So we shouldn't be happy when we show up in his house, right? Więc powinniśmy być szczęśliwi, kiedy jesteśmy We w jego shouldn't domu. express joy whenever we're in his house, right? Nie powinniśmy być szczęśliwi, nie powinniśmy być ekspresyjni i pokazywać radości. You see, when the son walks into his own house, he has a right to be joyful. Więc kiedy ten syn wracał do swojego domu, on miał prawo do tego, żeby być radosnym. The only reason a slave walks into the house A w momencie, kiedy właśnie niewolnik wraca do domu, is because they have work to do. i oni są niezadowoleni tylko dlatego, bo muszą wykonać swoją So pracę. from the very beginning, we see that the son, Więc z samego początku widzimy, że syn, Paweł, he's got a problem in his thinking i ma problem i zaczyna myśleć, because he's scared of celebration. bo się przestraszył tak jakby So, tego let's keep świętowania. going. Więc podążajmy dalej. So verse 27. I werset 27. So the servant replies, "It's your younger brother, Janusz." I sługa odpowiedział, to twój młodszy brat, Janusz. So he's came home and your father's throwing a party to celebrate him returning. Wrócił do domu i twój ojciec urządził przyjęcie, żeby uczcić jego powrót. And at this, the older brother becomes angry. I w tym momencie ten starszy brat zaczyna być zły. And he refuses to go in. I He odmawia. refuses to celebrate. Odmawia, żeby iść tam i żeby świętować. So his dad comes out and says, "Come and enjoy the party with us." I ojciec przychodzi do niego i mówi, chodź, przyjdź, dołącz się do tej wspólnego świętowania. Now it's important, before we get to verse 28, it's important for us to know
Więc zanim pójdziemy do wersetu 28, jest ważne dla nas, żeby wiedzieć, the understanding of Jewish culture and the passing of inheritance. żeby zrozumieć tą kulturę żydowską i przekazanie swojego dziedzictwa. See, according to the book of Deuteronomy, if a man has multiple sons, Więc jeśli wrócimy do 5 Księgi Mojżeszowej the first son actually receives a double portion. i tam jest historia właśnie o jeśli ktoś ma więcej synów, czyli starszy syn dostaje tak jakby podwójną porcję, podwójną część. So in this story, if there's two sons, Więc w tej historii mamy 2 synów. the father's inheritance for them would be divided into 3 parts. Więc dziedzictwo dla nich musiałoby być podzielone tak jakby na 3 części. So one part would have been given to the younger son Janusz, Więc ta jedna część poszłaby do tego młodszego syna Janusza, and Pavel as the older son would have received 2 parts. a starszy syn Paweł dostałby 2 części. So based on that, we can actually assume Więc opierając się na tym, możemy podsumować, that the person with the most resources in this story więc że osoba, która dostała tak jakby najwięcej, is actually Pavel, the oldest son. to jest Paweł, ten starszy syn. Because if he's older than the younger son, Więc jeśli jest starszy od młodszego, that means he should have already received his inheritance. to znaczy, że on już otrzymał swoje dziedzictwo. So, with that in mind, let's go to the next verse. Więc przejdźmy do kolejnego wersetu. So we're going to verse 29. Werset 29. So, and the son responds to dad. Więc syn odpowiada ojcu. Dad, listen! Tato, posłuchaj. How many years have I been working like a slave, Ile lat pracuję dla ciebie jak niewolnik, performing every duty as a faithful son? wykonując każde zadanie, które mi powierzyłeś. I've never disobeyed. Jak na wiernego syna przysłał. Nigdy ci nie You've nie never thrown przedstawiałem. me a party because of how good I am. Mimo to nigdy nie urządziłeś przyjęcia na moją cześć z powodu mojej wierności. Not one time did you give me a goat Ani razu nie dałeś mi kozy, so I could have a party with my own friends. żebym mógł ucztować i świętować z moimi przyjaciółmi. Now look at this son of yours. No, popatrz na tego syna. Look at Janusz. Popatrz na Janusza. He wasted all of your money. On zaprzepaścił cały majątek, wszystkie pieniądze. And you're celebrating him coming I back? ty świętujesz jego powrót? You see, when we have the thinking of an orphan, Więc jeśli mamy myślenie właśnie sieroty, the relationship with God is based on our performance. Więc ta relacja z Bogiem jest oparta na naszych uczynkach. If you look at his words, Jeśli popatrzymy się na te słowa, it's actually he says things that don't make sense. więc on mówi coś, co tak naprawdę nie ma sensu. For years I've been working like a slave Przez lata pracowałem jak niewolnik, as a faithful son. jako wierny syn, You can't do both of those. więc nie możesz zrobić 2 rzeczy w tym jednym czasie. You can be a faithful son, Możesz być albo wiernym synem, or you can work like a slave. albo będziesz pracować jak niewolnik. You can't do both. Nie możesz być 2 osobami. Now here's the thing. I tu jest jedna rzecz. Whenever we begin to see God Nigdy nie zobaczymy Boga. and earning his love based on our performance, Nigdy nie ubłagamy Boga tylko poprzez nasze uczynki. we begin to see God as cheap and Bo w limited tym momencie, jeśli będziemy do Niego tak podchodzić, to będziemy Go uważać, że nie jest taki tani. because it's based on how we perform. Bo tylko będziemy opierać się na tym, właśnie na naszych uczynkach. And that's how we get to interact with God is on our performance. I będziemy tak jakby połączeni z Bogiem tylko poprzez nasze uczynki. And so at that point we limit God. I w tym momencie już ograniczamy Boga. Why? Dlaczego? Because it's all about us all of a sudden. Bo to wszystko chodzi tylko o nas. I mean, look at what the older son says. I zobaczcie, co starszy syn powiedział. You've never once even given me a goat. Nawet nie dałeś mi kozy. A goat's like the worst thing that you could eat. A koza to było najgorsze takie mięso, jakie możesz zjeść. I mean, you had the fatted cow was like the primo best thing. Więc taka gruba, krowa, Sorry. tłusta, przepraszam.
Tłusta krowa to było takim najlepszym mięsem, jakim mogłeś dostać. And then there's lamb. There's even some birds that are better than a goat. Nawet są ptaki, nawet są lepsze od jakiejś tam kozy. But it exposes the view that the son had towards his father. Ale to nam pokazuje właśnie spojrzenie, jakie syn miał na swojego ojca. Is that he was assuming that his dad could only give him the least. Bo on podsumował tatę tak, że może mu dać tylko to tylko. So and here's what's tragic about this. I jest w tym trochę taka tragedia. Is whenever we begin to see our relationship with God in that way, Jeśli kiedykolwiek będziemy patrzeć na relację z Bogiem właśnie w ten sposób, it limits the way we can grow and develop. Ogranicza to właśnie, jak możemy wzrastać i rozwijać się. Przepraszam. Our maturity is now based on us. Nasza dojrzałość nie jest oparta na nas. And yes, there's an interaction obviously with God. I jest tam taka interakcja z Bogiem. And there's things that we have to do. I są rzeczy, które musimy zrobić. But if we see God as a master, ale jeśli popatrzymy się na Boga jako Pana, we're never going to step into fully what God has for us. Nigdy nie wejdziemy w to tak w pełni to, co On ma dla nas. So even look, where was the son when the party started? Więc gdzie był syn w momencie, kiedy zaczęła się impreza? Remember, this is the guy that owns pretty much everything. To był koleś, który tak naprawdę miał wszystko. He's out in the fields working alongside the other slaves. On nie był tam nie był na polu właśnie razem z niewolnikami. Where should he have been? A gdzie powinien być? He should have been closer to the house. On powinien być w domu. He should have been managing what he had. Powinien być tak jakby panować nad tym, co ma. Zarządzać tym. Because he thought that his relationship with his father was based off performance. Więc przez to, że on uważał, że jego relacja z Bogiem jest oparta tylko na uczynkach, he had no vision of what could come. On nie miał tej wizji, co mogło przyjść. He had lost sight that, hey, me and my dad, we should be working together. On gdzieś zagubił ten taką oznakę i powiedzieć, hej, ja i mój tata powinniśmy być razem, pracować razem. To increase the territory that we Żeby have. wzrosło to terytorium, które mamy. Instead, he's out there doing something that anyone else can do. A zamiast tego to był gdzieś tam i robił coś, co mógłby zrobić ktoś inny. See, as sons and daughters of God, there's things that only you can do. Jako synowie i córki Boga są rzeczy, które możesz tylko ty zrobić. Because God created us with purpose and he's created us with vision. Bo Bóg nas stworzył dla jakiegoś celu i dla wizji. But if we have a slave mentality, we don't get to see that fully. Ale jeśli będziemy mieli cały czas tą mentalność niewolnika, nie będziemy w stanie w pełni tego zobaczyć. Let's look at verse 30. Więc spójrzmy na werset 30. So this son, Więc ten syn, Janusz, he comes back after wasting your wealth. Wraca po tym, że stracił całe to dziedzictwo, majątek. And you're celebrating him. I świętujesz go. Co to jest? What is that? This is ridiculous, Dad. To jest śmieszne, tato. See, because I judge everything on performance, I get to judge my other siblings on performance also. Bo przez to, że oceniam poprzez moje uczynki, mogę oceniać moje rodzeństwo też przez to. So, and in that moment, the older son was jealous Więc of w the tym younger momencie son. ten starszy syn był zazdrosny o tego młodszego. Because the younger son was being celebrated, Bo ten młodszy syn świętował, and the older son did not understand a ten starszy syn nie zrozumiał, that the celebration was not about what the younger son does, że nie przez to, co ten młodszy syn zrobił, but who the younger son is. ale kim on jest. And that's a massive difference. I to jest przeogromna różnica. But when we have a slave way of thinking, Ale kiedy mamy to myślenie niewolnika, we become jealous when God does something good for other believers. zaczynamy być zazdrośni, jeśli Bóg zaczyna robić coś dobrego dla innych wierzących. Because remember, if we have a slave way of thinking, we think God is cheap and limited. Bo pamiętajcie, że jeśli mamy to myślenie niewolnika, uważamy, że Bóg jest ograniczony i jest tani. So if God is blessing someone else, Więc jeśli Bóg błogosławi kogoś innego and we think he's limited, i then that myślimy, means że on he jest can't bless ograniczony, me. to oznacza, że on nie może pobłogosławić mnie. If God gives the good feast for that person, Jeśli Bóg daje dobre rzeczy dla tej osoby,
then that means I'm left with just the goat. A ja, to znaczy, oznacza, że dla mnie zostaje tylko koza. So now I'm upset at Janusz Więc w tym momencie zaczynam się denerwować na Janusza, because he got the good stuff. bo on ma dobre rzeczy. Even though, God, you know I've been doing good things. I nawet w momencie, kiedy mówię, Boże, Ty wiesz, ja robię dobre rzeczy. For me, this is the biggest check to see if my relationship with God is Dla mnie to jest correct. takie największe sprawdzenie tego, czy moja właśnie relacja z Bogiem jest poprawna. If I'm walking as a son or if I'm thinking like a slave. Czy chodzę jako syn, czy myślę jako niewolnik? Is can I celebrate Czy mogę świętować, potrafię świętować God's promises being fulfilled in others? Boże obietnice, które się wypełniły dla innych? Or does that make me jealous? Czy to sprawia, że jestem zazdrosny? It changes everything, To guys. zmienia wszystko. And man, being at church, I've been in ministry for like nine years. Więc jestem w kościele 9. i w służbie jestem już 9 lat. It's easy to look at what others are doing. I jest bardzo łatwo popatrzeć na to, co inni robią. It's easy to see God bless other churches. I jest łatwo też zauważyć, że Bóg błogosławi innym kościołom. And think, oh, it must be nice. O, to musi być fajnie. So did you hear about that one church? Więc słyszałeś o tym jednym kościele? They have really awesome lights. Mają naprawdę ekstra światła. That's why everyone's going there. Dlatego tam wszyscy chodzą. That means we need awesome lights. Więc to znaczy, że my też we potrzebujemy don't takich have świateł, money. ale nie mamy pieniędzy. So must be nice. They're in the nice business area. Więc musi być tam miło i jest w takim fajnym, gdzie jest fajny biznes. So that means their tithes must be crazy. To znaczy, że ich dziesięciny muszą być szalone. So, you know, we're doing the same thing as what those people are doing. Wiesz co, my robimy tą samą rzecz, co ci ludzie robią. We've seen 100 people come. Widzieliśmy setki ludzi, którzy przychodzili, They're seeing 3,000. a do nich tam przychodzi This 3000. isn't fair. To jest niesprawiedliwe. We're doing the same thing. A robimy tą samą rzecz. Here's the answer to that. I to jest odpowiedź na to. I don't know why God does that, Ja nie mam pojęcia, dlaczego Bóg tak but I do robi. know I want to celebrate what God is blessing and doing in Ale wiem, że others. będę świętować to, co Bóg robi w innych. When someone's promoted, instead of being jealous that I haven't been Jeśli promoted, ktoś dostaje awans, to ja staję się, że I want zazdrosna to to, że ja go celebrate nie their ma. promotion. Ja chcę mimo wszystko świętować ten awans. Why? Dlaczego? Because God is about celebrating. Bo z Bogiem chodzi o świętowanie. Next week we have KDM English. Więc w przyszłym tygodniu mamy KDM English. I'll try that again. Next week we have Jeszcze KDM raz powiem, English. w przyszłym tygodniu mamy KDM English. In that we're going to continue this message on sons Więc będziemy kontynuować tą serię o synach. and the joy of being a son of God. I to radość z tego, że jesteśmy synami. We're actually going to look why God celebrates I będziemy się patrzeć temu, przyglądać temu, jak Bóg świętuje. and that we should be the most joyful people on the I że my planet. powinniśmy najbardziej być radosnymi ludźmi na planecie. So, if you want to come here, Więc 2 jeśli chcesz messages, you przyjść, can come next week. przyjść na miedź, to będą dwa kazania, więc możecie przyjść. One will be on the Father, the other is going to be on sons. Jedno będzie o ojcu, drugie będzie o synu. One will be in Polish, one will be in English. Jeden po polsku, drugi po angielsku. But this is huge Ale to jest ogromne, for us to understand żebyśmy to zrozumieli. that we should celebrate each other. Powinniśmy świętować siebie nawzajem. In John 17, I believe. W Jana 17 So Jesus prays for believers. Jezus uwielbiał, modlił się o wierzących. He says, I desire that they be one. Ja stworzyłem ich po to, żeby byli jedno. When you celebrate, it creates unity. Jeśli świętujesz w jedności, Because you see that we're a part of a bigger picture. tworzysz tak jakby jedność, to wtedy jesteśmy obrazem czegoś, to jest obraz czegoś większego. You see, Pavel, he missed the picture. I Paweł, on tak przegapił ten obraz. There was a son coming back. To był syn, który wracał. Let's read this last little part. I przeczytajmy tę ostatnią część. Verse 31. Werset 31. The father is responding to his older son. Ojciec odpowiedział do starszego syna. And I can imagine that moment he just looked his son up and down. I mogę sobie wyobrazić ten moment, jak on w momencie, jak on się patrzył na syna. You see, unlike a slave, his older son would have had shoes. I jako niewolnik, jeśli
Nie będąc niewolnikiem, ten jego syn miał buty. Unlike a slave, his son would have had a ring of W authority. przeciwieństwie do niewolnika, ten syn miał pierścień autorytetu. He would have had a robe. Nawet miał płaszcz. That would have signaled things to everyone that saw him. I to oznaczało, to był sygnał dla tych wszystkich, którzy go widzieli. That this is a man of authority. Że to jest mężczyzna autorytetu. This is a man with resources. I ze źródłem. It's a man worth listening and knowing. I mężczyzna, który słucha i wie. And I can imagine the father looked at him in that moment. I mogę sobie tylko wyobrazić, jak ojciec popatrzył się w tym momencie na niego. He said, "My son, Mój synu, all I have, wszystko to, co mam, it's already yours. to jest wszystko twoje. All my resources, Całe te moje źródła, all of me, cały ja, it's already yours. to już jest twoje. Look, Popatrz, look at your hand. popatrz na twoją dłoń. You have a ring of authority. Masz pierścień autorytetu. Look at your feet. Popatrz na twoje stopy. You walk with shoes, which shows that you're an owner. Chodzisz w butach, co znaczy, że jesteś właścicielem. You see, the son never got that. His father and him, Więc ten syn nigdy nie miał tego momentu, on i ojciec. they own things together. Bo oni do nich mieli przynależność do wspólnych rzeczy. You see, as the owner of that house, Więc jako właściciel tego domu, the son should have been helping create the party for his younger brother. ten syn powinien był pomagać w tworzeniu tego przyjęcia dla młodszego brata. The tradition of hospitality within the Jewish culture Bo tradycja gościnności jest w kulturze żydowskiej. said that the owners get to create the I co celebration. oznacza to, że właściciele właśnie tworzą to miejsce dla świętowania. The older son could have been right there making the celebration happen. I ten starszy syn mógł tam być i sprawić, żeby to wszystko się wydarzyło. Pomóc Yet w tym. because he had a way of thinking like a slave, Ale tylko przez to, że miał właśnie ten sposób myślenia niewolnika. because he was jealous of his brother, Bo był zazdrosny o swojego brata. he missed the celebration. Przegapił całe to świętowanie. The younger son didn't miss it. Ten młodszy syn tego nie przegapił. The father didn't miss it. Ojciec nie przegapił. Even the servants didn't miss it. Nawet słudzy nie przegapili. He missed it. On to przegapił. And it's because he didn't know his relationship with dad. Ponieważ przez to, że nie znał tej relacji swojej z jego tatą. So I just want to encourage you and challenge you Więc today. chciałbym wam rzucić wyzwanie, ale też was zachęcić dzisiaj. How do we view our Father? W jakim masz spojrzenie na Ojca? How do we view others around us? Jak my patrzymy się na ludzi, którzy są wokół nas? If we can't see that God is good, Jeśli nie jesteśmy w stanie dostrzec tego, że Bóg jest dobry, let's begin to change the way we think. to wtedy, jeśli dostrzeżemy to wtedy zmieni nasz sposób myślenia. If we can't celebrate others, Jeśli nie jesteśmy w stanie świętować innych, then let's change the way we think. zmieńmy sposób myślenia. You know, this is a journey. To jest podróż. It's not like this happens. To nie jest coś takiego, że od teraz się stanie. You see, because for me, sometimes Bo dla mnie czasami I realize that there's deeper levels of understanding what it means to be a tam są son. takie różne właśnie poziomy tego, żeby zrozumieć, kim jestem jako Syn Boży, Syn Boga. So for me, I'm always asking God, let me understand what that Więc means ja more and zawsze more. się pytam i proszę Boga o to, żeby mi objawił, pokazał, co to znaczy więcej i więcej. Let's close with this last thought Więc zakończmy z tą about myślą two sons. o dwóch synach. The first son, Pierwszy syn he wanted to take the resources of dad chciał wziąć cały ten dochód do źródła ojca and go play by himself i chciał zrobić tym po swojemu. because he thought he knew there was a better place Bo jemu się wydawało, że będzie lepsze miejsce, to find fulfillment. żeby zapełnić tak jakby pustkę. Second son, Drugi syn. he thought he had to work like a slave to earn his father's love. Myślał, że musi pracować jak niewolnik, żeby zasłużyć na miłość Bożą, swojego ojca. And that he had to the result of his life was nothing but work. Więc rezultatem jego życia to było tylko praca, praca, praca. To earn something small.
żeby zasłużyć na coś małego. But isn't it interesting Czy to nie jest interesujące, that what both of the sons expressed desire for że dwóch tych synów, oni pokazują takie pragnienie czegoś, was actually found in the Father, a to pragnienie było w Ojcu, who created this celebration, który stworzył świętowanie, who created what was best? który stworzył to, co jest najlepsze. It was the Father. To był Ojciec. And it's because the sons didn't know their relationship with dad, I przez to, że ci synowie nie znali swojej takiej relacji z tatą, they couldn't carry out the plans the Father had for them. nie byli w stanie udźwignąć tych planów, które Ojciec miał dla nich. And they became wasteless, I stali się tacy bezużyteczni, przepraszam. they didn't use their resources well, Nie wykorzystali tego źródła, tego, co mieli w dobry sposób. or they worked so hard that they missed that their Father loved them. I pracowali tak ciężko, że przegapili to, jak ich tato ich kocha. And for us, oftentimes we're in one of those boats on some level. I każdy z nas czasami jest w tych łodziach na jakimś tam poziomie. So let's pray. Więc pomódlmy się. God, I thank you for today. Boże, ja Ci dziękuję za ten dzień. God, I thank you that you use stories in the Bible that can still speak to us today. Dziękuję Ci, Boże, że Ty używasz historii Biblii, które mogą do nas dzisiaj przemawiać. That you use this story to expose lies and how we can relate to you. Że używasz też tych historii, żeby nam pokazać kłamstwa, jak nas okradają. And that you use these stories to expose lies and how we can relate to others. Ale też pokazujesz te kłamstwa, które jak możemy być zależni od innych. God, we thank you you're a good God. Dziękuję Ci, że jesteś dobrym Bogiem, That you're an amazing Father. że jesteś niesamowitym Ojcem. And because of that, we know that you're taking us on a journey to be sons I and dzięki daughters. temu wiemy, że bierzesz nas w podróż, żebyśmy byli synami i córkami. And God, today we celebrate that. I dzisiaj Cię, Boże, świętujemy. Lord, I ask for each person in here. I Panie, ja modlę się o każdą osobę tutaj. May we have a fresh understanding of what it Daj means to nam be a son. takie świeże zrozumienie tego, co to znaczy być Twoim synem. That everything we desire is found in you. Że każde nasze pragnienie będzie znalezione w Tobie. That you've given us authority on this earth Że dajesz nam autorytet tutaj na tej to ziemi. carry out the plans that you have. Żebyśmy mogli dźwignąć te plany, jakie masz dla nas. That the resources of heaven are Że ours. źródła nieba są dla nas. God, we thank you for that. Dziękujemy Ci, Boże. Maybe you're here today Może jesteś dzisiaj tutaj and you say, Josiah, I've never met Jesus. i mówisz, Josiah, ja nigdy nie poznałem Jezusa. This Father that you're talking about, I've never met him. Nie poznałem tego Ojca, o którym teraz mówiłeś. If that's you here Jeśli today, jesteś I want to tutaj ask you dzisiaj, this question. ja bym chciał Ci zadać to pytanie. Is today the day you would like to meet him? Czy, Is today the day you would like to meet Jesus? czy to jest ten dzień, gdzie chciałbyś poznać Jezusa? So if that's you, I want you to raise Jeśli your to hand and jesteś I'm going Ty, to pray for ja you. bym chciał, żebyś podniósł rękę, ja się pomodlę o Ciebie. So let's do that right now. Więc zróbmy to teraz.